Ruszamy do Machu Picchu. Katarzyna. Okay. Thank you so much. And then I'll take the one, the second bag. Okay, thank you. Jedziemy busem z Cusco do Ollantaytambo, a stamtąd pociągiem do Aguascalientes, czyli miejscowości wypadowej do Machu Picchu. Wszędzie są kontrole i ochrona. Już dzisiaj 4. raz pokazujemy nasze paszporty na stacji autobusowej, przed wejściem do autobusu, przed wejściem na peron. No i teraz tutaj. Aguascalientes przypomina kurort górski. Jest tutaj mnóstwo restauracji, mnóstwo budek z pamiątkami i mnóstwo turystów. Zarezerwowałyśmy dzisiaj chyba najpiękniejszy hotel w Aguascalientes. Booking nam naliczył zniżki za późną rezerwację. I płacimy tyle co za hostel. Mamy taras. Jest przepięknie. Mamy taki widok. Chcemy o 6 rano śniadanie, czy 6? Okej, 6. W Aguascalientes są równie przepiękne dania jak w Cusco. Mamy rybę w chili sos z ziemniakami. Podobno wszystkie warzywa, które są w naszym daniu, pochodzą z organicznego ogródka. Nie wiem, czy tak jest, ale wygląda to pysznie. Ludzie, którzy nie kupili wcześniej biletów do Machu Picchu, czekają w ogromnych kolejkach wiele godzin przed Ministerstwem Kultury. Jest 19 i nie wiedzą, czy dostaną bilety wstępu. My idziemy spać, bo jutro rano pobudka i trekking. Dobranoc! Dzisiaj idziemy na Machu Picchu. Wszystko jest niewyraźne. Jest 5:47. Śniadanie dzisiaj jemy na dworze. Tak jak lubimy najbardziej. W 11 stopniach. Ale przynajmniej mamy zagaszenie i piękne widoki. Przepiękne. Całą noc miałam koszmary, że jest gigantyczna mgła i że nic nie zobaczymy. Ale wstałam rano, widoczność jest wspaniała, więc nie mogę się doczekać, kiedy pójdziemy na Machu Picchu. Sznur ludzi czeka do autokaru z Aguascalientes do Machu Picchu.
Nie widać końca tej kolejki. Wow. Capabolo. Liście koki o różnych profilach smakowych. Tutaj mamy mango, kawa i papieros dla osłody, trudów, choroby wysokościowej. Ty masz więcej tych liści. Coś tutaj jeszcze gratisowo dostałam. A tak wygląda kolorowa góra po obróbce w Photoshopie. Godzinę stałyśmy w kolejce do autobusu. Droga jest bardzo kręta. Dziesiątki autokarów wjeżdżają na górę i w tym czasie kolejne zjeżdżają na dół, więc mijanie się na zakrętach to hardcore. Zdarzają się wypadki. Tę trasę można pokonać też na piechotę, idzie się 1,5 godziny, ale większość czasu w kłębach spalin. Dotarłyśmy. Krajobraz jest przepiękny. Punkt kontroli. Czy na pewno wchodzimy na tą atrakcję, na którą mamy wykupiony bilet? Przed pandemią można było chodzić wszędzie, gdzie się chce, na Machu Picchu, trasami, które wydawały się najbardziej dla kogoś interesujące, a teraz Machu Picchu zostało podzielone na mnóstwo tras i nie można przez nie przechodzić. Można tylko na jedną trasę kupić bilet. To jest tabelka, która tłumaczy różnice między poszczególnymi trasami. Mimo że tam byłam, nadal niewiele z niej rozumiem. My wchodzimy na trasę 1A, która prowadzi na szczyt Machu Picchu, ale nie umożliwia wejścia do miasta. Wchodzimy na górę Machu Picchu. Podobno najpiękniejsze widoki są stamtąd. Inkowie wybudowali ponad 40 000 kilometrów dróg w swoim imperium. To jest jedna z nich. Machu Picchu znaczy stary szczyt, ale nie jest to oryginalna nazwa. Historycy sugerują, że miasto nazywało się Patalakta, czyli miasto schodów. Tam się wspinamy. Ledwo dajemy radę. Idziemy już 1,5 godziny jeszcze podobno. Między 10 a 40 minut, w zależności kogo się pyta. Nie wierzę. Co za głupota. Już jesteśmy prawie na szczycie. Vicino alla biglietteria. Zdobyłyśmy szczyt Machu Picchu. To była walka, ale
Zwyciężyłyśmy, dotarłyśmy na sam szczyt. Jeszcze przed nami tysiące stopni. Świetna droga. Pan przewodnik powiedział, że co roku ktoś spada. Albo dostaję zawału serca. I spada po zawale. Kolejny szalony fragment. Już przeszłyśmy najgorszą część szlaku. Cały czas mnóstwo stopni do pokonania, ale nie wygląda to już tak strasznie. Tu kończy się nasza pierwsza trasa. Bilet 1A nie umożliwia wejścia do miasta. Gdyby nie to, że idziemy na jeszcze jedną, to miałabym poczucie, że przejechałam pół świata i nawet nie dotknęłam Machu Picchu. Wszędzie jest ochrona, więc raczej nie ma szansy czmychnięcia na inną trasę. Wchodzimy na trasę numer 3 na obwód królewski. Wchodzimy do miasta Inków. Machu Picchu nigdy nie było zaginionym miastem, więc nie można mówić, że ktoś je kiedykolwiek odnalazł. Historia odkrycia tego cudu świata została niejako wykreowana przez National Geographic, które opłaciło jedną z wypraw i przez wiele miesięcy robiło z tego główny temat swojego magazynu. Zapomnieli tylko dodać, że ruiny były znane wszystkim lokalnym mieszkańcom oraz wielu Europejczykom, którym przez wieki udało się tutaj dotrzeć. National Geographic postanowiło zrobić z tego historię, która zafascynuje miliony ludzi na całym świecie. Za odkrywcę starego, rzekomo zaginionego i tajemniczego miasta uznano Hirama Binghama. Jednak według definicji słownikowej odkrywca to osoba, która jako pierwsza dowiaduje się o czymś, co wcześniej było nieznane. A w tym przypadku nie ma o tym mowy. Machu Picchu wybudowano około 1450 roku i po kilkudziesięciu latach miasto zostało opuszczone. Prawdopodobnie przyczynili się do tego Hiszpanie, którzy w latach 1532-1533 podbili Imperium Inków. W hiszpańskich kronikach Machu Picchu pojawia się już w XVI wieku, a o mieście opowiada niejaki Miguel Rufino.
Antonio Raimondi w 1867 roku tworzy mapę, na której dokładnie zaznacza szczyt Machu Picchu. W 1902 roku do miasta dociera Augustin Lizarraga i na jednym z kamieni zapisuje swoje nazwisko. Później ruiny miasta zaczyna regularnie ograbiać niemiecki biznesmen Augusto Berns. Wywozi on z Machu Picchu złoto, ceramikę i inne drogocenne przedmioty. Robi to legalnie, za zgodą peruwiańskiego rządu. Oddaje z każdego dolara zarobionego na grabieży 10 centów rządowi peruwiańskiemu. W 1911 roku do miasta dociera okrzyczany przez świat odkrywcą Machu Picchu Hiram Bingham. W 1912 roku Hiram Bingham wraca tu na czele wyprawy opłaconej przez National Geographic. Z Peru do Yale wywozi ponad 40 000 artefaktów inkaskich. Wiele z nich jest wyciąganych wprost z grobowców Inków pochowanych na tych terenach. Oczywiście wszystko dzieje się za zgodą peruwiańskiego rządu. From Ollantaytambo to the Sun Gate is 42 kilometers, 4 days and 3 nights. That is 100% evidence. O Machu Picchu powiedziano bardzo wiele kłamstw. Skonstruowano mnóstwo legend i nieprawdziwych historii. Jak łatwo się domyślić, wszystko to zrobiono, by stworzyć z tego miejsca jedno z najbardziej dochodowych obiektów turystycznych. Machu Picchu to fabryka pieniędzy i ogromna komercja. We have the Sun Gate. That Sun Gate has connection with the Inca Trail. From Ollantaytambo to the Sun Gate is 42 kilometers, 4 days and 3 nights. That is 100% evidence. So that means it's a time. Lamy poszły na wycieczkę. Wspaniałe. Ay, no salen, pues. Y tal. No, están pasando, están pasando. Ah, ¿pueden pasar? Claro. Joder. Son preciosos. La mucha está detrás tuyo. No van a... Oye, le va a dar un lametazo. Te va a dar un pitapo. Sí, mira, no es que está mala, ¿verdad? No te veo mucha. ¡Ay, qué lindo! Estaba atrás mío.
Mira, Regina. Oh. No lo eches. A ver, yo quiero tocar. Zamieszanie spowodowały lamy. Qué bonito. Chyba po tym krótkim spacerze wracają z powrotem na swoje pastwisko. Preparar sus alimentos, ¿no? Incluso With a view. Yes. Nice big. Od czasów pandemii Machu Picchu podzielono na różne sektory i nie da się kupić biletu na wszystkie sektory. Dróżki są bardzo krótkie, przypisane do jednego rodzaju biletu i właśnie weszłyśmy w jedną dróżkę, żeby zobaczyć, jak wyglądają domki w środku i pan nam powiedział, że to nie jest nasz bilet i że mamy natychmiast zawracać. Sale el sol por allá y siempre. Żeby kupić bilety na Machu Picchu, musiałyśmy kupić VPN-a i zmienić lokalizację na Peru, ponieważ z Polski nie dało się kupić biletów online. Inkowie stworzyli system irygacyjny i doprowadzili sobie do swojego miasta wodę. Terrazas y aquí donde están apoyados con madera serían casas también porque tienen bases cuadrangulares. La parte de las viviendas 4 godziny jazdy pociągiem kosztowały nas 356 zł od osoby w jedną stronę. Lokalni mieszkańcy płacą 12-16 zł za tą samą trasę i ten sam pociąg. Ten pociąg kosztuje $300. Jesteśmy numerem G. To nasz pociąg. Pociąg sąsiadów. Dostaną podczas trasy 3 posiłki, alkohol i muzykę na żywo. Queridos pasajeros,
Dojechaliśmy do Cusco. Jest 22. A w Cusco trwa nocny targ. Sery, warzywa, owoce. I psy przyszły na kolację. Znajdują kawałki mięsa i jedzą. Idziemy szukać hotelu. Dobranoc.